Ujawniamy ukryte motywy. Odsłaniamy fakty, teorie i tajemnice. Od odcisków palców po nagrania z kamer. Zbrodnie zapomniane przez czas, ale nie przez nas. Kryminalne opowieści zabiorą cię w mroczną podróż w głąb ludzkiego umysłu, gdzie rodzi się zbrodnia. Andy Polański zaprasza. Była wieczna, niedzielna noc 6 października 1974 roku. Dwóch funkcjonariuszy policji stanu Queensland jechało krętymi, zalesionymi drogami w kierunku obozu młodzieżowego Carnival Jav Camp. Na miejscu przywitali ich zarządcy ośrodka, wyraźnie zaniepokojeni. Od ponad pół godziny ciszę tego odległego i spokojnego miejsca przerywał co jakiś czas przerażający dźwięk. Policjanci wysłuchali ich uważnie. Kilka minut później usłyszeli to sami. Krzyki, od których krew mroziła się w żyłach. Po raz pierwszy w swojej karierze sierżant Ian Hamilton poczuł, jak włosy na karku stają mu dęba. Nigdy wcześniej nie słyszał czegoś tak potwornego i przerażającego. Co więcej, dźwięk nie pochodził od jednej osoby. Różnice w tonacji wskazywały, że krzyczały co najmniej dwie kobiety, błagające o pomoc. Podobnie jak zarządcy ośrodka, funkcjonariusze nie byli w stanie ustalić, z którego kierunku dobiegały te krzyki. Carnival Jav Camp znajdował się na zboczu pasma górskiego Turumba Lench, mniej więcej w połowie drogi między środkowym miastem Toowoomba a rolniczym miasteczkiem Wilcott. Te górzyste położenie w połączeniu z silnym, porywistym wiatrem sprawiało, że źródło dźwięku ciągle się zmieniało. W jednej chwili wydawało się, że krzyki dochodzą z samego szczytu pasma, a w następnej, że z jego wschodniej strony. Po 40 frustrujących minutach bezradnego nasłuchiwania, przerażających, zniekształconych odgłosów, zapadła cisza. Policjanci przemierzali górską drogę w górę i w dół, wypatrując kogokolwiek w potrzebie. Od czasu do czasu zatrzymywali się i wysiadali z radiowozu. Nasłuchiwali. Ale nic nie było słychać, tylko wiatr. Dla 20-letniej Lorraine Wilson pielęgniarstwo było wyborem oczywistym. Najmłodsza z 4 dzieci w żytej rodzinie podążała śladami matki, która podczas II wojny światowej służyła jako pielęgniarka w Sydney. Rodzina Wilsonów mieszkała na farmie oddalonej o 64 km od Davao, niewielkiego miasta w środkowej części Nowej Południowej Walii. Utrzymywali się głównie z pracy własnych rąk, a dzieci codziennie pomagały rodzicom w gospodarstwie. Było to proste, ale szczęśliwe dzieciństwo, które nauczyło Lori wartości ciężkiej pracy. Lori kochała zwierzęta, z oddaniem opiekowała się psami, kotami, kurami, jagniętami i ptakami. Jej pracowitość połączona z ogromnym współczuciem zainspirowała ją do podjęcia studiów pielęgniarskich po ukończeniu szkoły średniej. Jako ostatnia z rodzeństwa opuściła rodzinny dom i przeniosła się do Sydney, by rozpocząć praktyki w szpitalu St. George Hospital. To właśnie tam poznała swoją rówieśniczkę i koleżankę z kursu, 18-letnią Wendy Evans. Podobnie jak Lori, Wendy posiadała wszystkie cechy niezbędne do pracy w zawodzie pielęgniarki: siłę, empatię i zrozumienie. Ona również dorastała w kochającej rodzinie jako jedno z 4 dzieci. Wendy wychowała się w bardziej miejskim otoczeniu w zachodnich dzielnicach Sydney, ale to nie przeszkodziło jej i Lori w szybkim zaprzyjaźnieniu się. Obie świetnie radziły sobie podczas szkolenia, zdobywając najwyższe wyniki m.in. z neurologii. Pod koniec sierpnia 1974 roku Lori Wilson i Wendy Evans ukończyły pierwszy rok nauki. Aby to uczcić, postanowiły wyruszyć wspólnie w międzystanową podróż autobusem, odwiedzając popularne turystyczne miejsca takie jak Townsville, Mount Isa, Catherine, Darwin i Alice Springs. Podróż zakończyła się w Davao. 2 przyjaciółki spędziły kilka dni na farmie rodziców Wilsonów, po czym ruszyły w dalszą drogę, w ostatni etap swojej wyprawy,
800-kilometrową trasę samochodem Volkswagen Beetle należącym do Lori w kierunku Brisbane. W połowie drogi samochód zepsuł się i musiał zostać odholowany do mechanika, który oszacował, że naprawa potrwa co najmniej tydzień. To całkowicie pokrzyżowało ich plany. Dziewczyny miały ograniczony budżet i nie dysponowały dodatkowymi pieniędzmi na alternatywny transport. Początkowo niechętnie myślały o autostopie, ale po krótkim namyśle zdecydowały się zaryzykować. Ryzyko się opłaciło. Mężczyzna, który je podwiózł, okazał się wyjątkowo życzliwy. Nawet zatrzymał się po drodze, by kupić im burgery, zanim wysadził je pod domem siostry Wendy, Susan, mieszkającej na przedmieściu Camp Hill. Lori i Wendy spędziły 6 dni zwiedzając i robiąc zakupy w Brisbane, a przy okazji nadrabiając czas z Susan i jej rodziną. W niedzielę 6 października przyjaciółki były gotowe wracać do domu, by w czwartek znów pojawić się w pracy. Kończyły im się pieniądze, a samochód Lorin wciąż nie był gotowy do odbioru. Rozważały różne opcje i biorąc pod uwagę dobre doświadczenie z wcześniejszego autostopu do Brisbane, postanowiły spróbować jeszcze raz. Chciały złapać okazję w stronę rodzinnej farmy Wilsonów w Dabao. Susan błagała je, by tego nie robiły. Powiedziała, że mogą zostać u niej tak długo, aż samochód Lori zostanie naprawiony albo pożyczy im pieniądze na bilet kolejowy czy autobusowy. Wendy przez chwilę zastanawiała się nad propozycją siostry, ale Lori była pewna, że wszystko będzie dobrze. Były przekonane, że ich szczęście będzie nadal trwać. Wendy uspokoiła Susan, mówiąc: „Mam Lori, ona mnie ochroni”. Kiedy młode kobiety nie dotarły do Dubao, matka Lori próbowała przekonać sama siebie, że pewnie zmieniły plany w ostatniej chwili. Mimo to w głębi duszy czuła, że coś jest nie tak. Dopiero gdy Lori i Wendy nie pojawiły się w pracy w czwartek, ogłoszono, że zaginęły. Rozpoczęło się policyjne śledztwo. Lori i Wendy nie powiedziały nikomu, jaką trasą zamierzają wracać z Brisbane, ani czy planują gdzieś się zatrzymać po drodze. Bez żadnych konkretnych informacji śledczy stanęli przed zadaniem równie trudnym jak szukanie igły w stogu siana, długim na niemal 900 kilometrów. Rodzice Lori wyruszyli w trasę, odtwarzając każdy krok, jaki przyjaciółki wykonały w drodze do Brisbane. Pokazywali zdjęcia każdemu, kogo spotkali. Rozmawiali z mediami i robili wszystko, co możliwe, by nagłośnić zaginięcie Lori i Wendy. Od dnia opuszczenia Camp Hill ani Lori, ani Wendy nie korzystały ze swoich kont bankowych. Z biegiem czasu coraz bardziej prawdopodobne wydawało się, że spotkało je coś złego. Rodzina Wilsonów starała się zachować nadzieję, powtarzając sobie, że brak wiadomości to często dobra wiadomość. Rodzina Evansów była mniej optymistyczna. Gdy Wendy była zaginioną już od 4 miesięcy, jej siostra Susan urodziła dziecko. Wendy została ponownie ciocią. Fakt, że nie próbowała się z nią skontaktować, mógł oznaczać tylko jedno. Matka Wendy, Alice, powiedziała dziennikarzom: „Teraz czuję, że sytuacja jest beznadziejna. Chcę tylko wiedzieć, gdzie spoczywa moje martwe dziecko. Nie mam już wątpliwości, że stało się najprawdopodobniej najgorsze”. Śledztwo trwało dalej, ale nie pojawiały się żadne obiecujące tropy. W piątek, 25 czerwca 1975 roku, Lori i Wendy były zaginione już od niemal 21 miesięcy. Tego dnia starsze małżeństwo postanowiło wybrać się na spokojną przejażdżkę do Memphis Creek, niewielkiej historycznej osady położonej około 30 km na północny wschód od Toowoomba. Para jechała wiejską drogą Memphis Creek Road, otoczoną gęstym buszem i wyschniętymi pastwiskami. Około 2,5 km za miasteczkiem skręcili w nieutwardzaną żwirową ścieżkę. Po przejechaniu 900 metrów zaparkowali samochód w pobliżu płotu z drewnianych belek. Był to odosobniony teren z rzadka rozrzuconymi domami. Najbliższe gospodarstwo znajdowało się w odległości około 800 metrów, co czyniło to miejsce idealnym na spokojny piknik. Gdy jedli lunch w samochodzie, obok ich pojazdu przeskoczył Wallaby, niewielki kuzyn kangura. Postanowili wysiąść i pójść za nim. Przeskoczyli ogrodzenie z drutu kolczastego, które otaczało prywatną posesję, a następnie weszli na zieloną łąkę.
Po przejściu przez skupisko drzew natrafili na małą polanę. Wyglądało jak dzikie wysypisko śmieci. Na ziemi leżały porozrzucane różne przedmioty, ubrania, kosmetyki, torby i inne rzeczy osobiste. Mężczyzna pochylił się, by lepiej przyjrzeć się porzuconemu aparatowi fotograficznemu, gdy jego towarzyszka zauważyła coś leżącego nieopodal – ludzką czaszkę. To nie było wysypisko śmieci, to było miejsce pochówku. Para natychmiast pobiegła z powrotem do samochodu i ruszyła w stronę Toowoomba. Przypadkiem minęli radiowóz policyjny i zatrzymali się, by poinformować funkcjonariusza o swoim odkryciu. Policjant pojechał za nimi z powrotem na polanę, gdzie zidentyfikował 2 ludzkie czaszki oraz inne szczątki kostne. Wśród osobistych rzeczy porozrzucanych po terenie znajdowało się radio tranzystorowe. Na jego tylnej obudowie widniało wygrawerowane imię – Lori Wilson. W ciągu kilku godzin od tego odkrycia odległa polana zaroiła się od policjantów. Na miejscu znaleziono niemal kompletne szkielety należące do Lori Wilson i Wendy Evans. Choć dzikie zwierzęta rozniosły część kości, nie było wątpliwości, że ciała obu kobiet zostały pierwotnie porzucone obok siebie. Sprawca nie próbował ich ukryć. Prawdopodobnie uznał, że nie było to konieczne. Miejsce było odosobnione, osłonięte drzewami, położone na tyłach ogromnej 2000-akrowej farmy. Obie kobiety doznały śmiertelnych obrażeń głowy, najprawdopodobniej zadanych dużym kawałkiem drewna znalezionym w pobliżu. Lori została uderzona w tył głowy od 1 do 3 razy, podczas gdy Wendy odniosła wielokrotne, rozległe obrażenia. Biegły sądowy stwierdził, że twarz Wendy została, cytując, zmasakrowana nie do poznania. Pozostałości cienkiego, syntetycznego sznura ze śladami pętli wskazywały, że obie kobiety były skute w pozycji chodzi, czyli skrępowane tak, że ręce i nogi były związane razem za plecami. Jednak stan rozkładu szczątków uniemożliwiał ustalenie, czy którakolwiek z nich została seksualnie napastowana. Ich dżinsy i bielizna pozostawały na miejscu. Ramionczka biustonosza były zapięte, a sznur przywiązano na wierzchu spodni. Jeśli doszłoby do gwałtu, najprawdopodobniej miałoby to miejsce przed śmiercią kobiet. Łącznie na miejscu zbrodni znaleziono 90 osobistych przedmiotów należących do Lori i Wendy. Wszystko, co miały przy sobie w podróży z Brisbane. Brakowało tylko kilku rzeczy, 2 portfeli i 2 książeczek bankowych. Nie wyglądało jednak na to, że motywem sprawcy był rabunek. Obie kobiety miały przy sobie biżuterię. Naszyjnik z wisiorkiem, złotą bransoletkę oraz ukochany zabytkowy pierścień Lori. Z pomocą wykrywacza metalu oficer przeszukał suchy nasyp ziemi w pobliżu. Znalazł męski srebrny sygnet z dużym zielonym kamieniem. Był to jedyny przedmiot, którego nie można było przypisać ani Lori, ani Wendy. Istniała możliwość, że pierścień przypadkowo zgubił sprawca, ale śledczy rozważali też inne wyjaśnienie. Co jeśli morderca albo ktoś, kto wiedział o zbrodni, celowo zostawił pierścień jako wskazówkę? Miejsce zbrodni znajdowało się w odległości około 2 godzin jazdy na zachód od Camp Hill, gdzie Lori i Wendy były ostatni raz widziane żywe. Śledczy uznali za mało prawdopodobne, by kobiety zostały zabite gdzie indziej, a następnie przewiezione do Murphys Creek. Przeniesienie ciał przez ogrodzenie z drutu kolczastego i gęsty burz byłoby zbyt trudne. Znacznie bardziej prawdopodobne było, że Lori i Wendy zginęły właśnie tam, w tym odosobnionym miejscu, tam gdzie nikt nie mógł usłyszeć ich krzyków. Nikt, oprócz jednego człowieka. Gdy oficer Ian Hamilton usłyszał o odnalezieniu szczątków, natychmiast przypomniał sobie noc 6 października 1974 roku. Tego wieczoru on i jego partner bezskutecznie próbowali zlokalizować źródło krzyków 2 kobiet w rejonie Toowoomba Ranges. Sprawdził swoje notatki i potwierdził, że incydent miał miejsce dokładnie tego samego dnia, w którym Lori Wilson i Wendy Evans zaginęły. Na tej podstawie śledczy doszli do wniosku, że krzyki, które tamtej nocy słyszeli funkcjonariusze, należały właśnie do Lori i Wendy i że kobiety zginęły tego samego dnia, w którym wyruszyły z Brisbane. Lori i Wendy wspominały wcześniej, że chciały po drodze zatrzymać się na Gold Coast, by trochę się poopalać. To okazało się bardzo istotnym szczegółem,
bo w lipcu 1972 roku 18-letnia Robin Beltran i jej 19-letnia przyjaciółka Anita Cunningham również podróżowały autobusem do Queensland i ostatni raz widziano je w dzielnicy Gold Coast. 4 miesiące później ciało Robin znaleziono pod mostem w wiejskim miasteczku Charters Towers. Została dwukrotnie postrzelona z karabinu. Ciała Anity nie odnaleziono, ale policja była przekonana, że spotkał ją podobny los. Rok później, 6 października 1973 roku, czyli dokładnie rok przed zaginięciem Lori i Wendy, najlepsze przyjaciółki Michelle Reilly i Gabrielle Yankee wysiadły z taksówki w centrum Brisbane. 16- i 19-letnie dziewczyny planowały autostopem dotrzeć na Gold Coast. Tydzień później rozkładające się ciało Gabrielle znaleziono u podnóża nasypu przy Pacific Highway, 11 dni po jej zaginięciu, w odległości 25 km. Ciało Michelle odkryto w zaroślach przy Mount Tamboree Highway. Obie nastolatki zostały zgwałcone i pobite na śmierć w tym, co policja określiła jako atak w amoku. Brutalny, chaotyczny i pełen furii. 5 maja, 1,5 miesiąca przed odnalezieniem ciał Lori i Wendy, nastolatka z Gold Coast, Margaret Rosurn, próbowała złapać autobus Surfers Paradise na imprezę w pobliskim Burleigh Hedge. 16 dni później jej ciało znaleziono wśród wysokiej zarośniętej trawy na niezabudowanej działce w West Burleigh. Została pobita tak brutalnie, że identyfikacja ciała konieczna była przez dokumentację dentystyczną. Ślady na pobliskiej drodze wskazały, że doszło tam do szamotaniny, co pozwoliło śledczym przypuszczać, że Margaret próbowała uciec z samochodu napastnika. Wraz z Lori i Wendy 7 młodych kobiet zginęło w podobnych okolicznościach. Wszystkie należały do tej samej grupy wiekowej i wszystkie zniknęły podczas korzystania z autostopu w rejonie Brisbane Gold Coast. 5 z nich zostało pobitych na śmierć i prawdopodobnie zgwałconych, a ich ciała porzucono w stosunkowo otwartych miejscach. Podobieństwa były zbyt uderzające, by uznać je za przypadek. Czy możliwe, że wszystkie 7 młodych kobiet padło ofiarą tego samego bezlitosnego mordercy, którego opinia publiczna nazwała mordercą autostopowiczek z Gold Coast? Za informacje w sprawie Lori Wilson i Wendy Evans wyznaczono nagrodę w wysokości $100,000, największą w historii śledztw o zabójstwo w stanie Queensland. Wkrótce zgłosił się kierowca autobusu. Ze szczegółami opisał, że w niedzielę 6 października 1974 roku podczas kursu ulicą Eastwich Road w zachodnim Brisbane mijał Ox Police Academy. Zauważył 2 młode kobiety siedzące przy drodze. Odpowiadały opisowi Lori i Wendy. Zatrzymał się przy nich bladozielony samochód Holden, a kobiety wsiadły do środka. W aucie siedziało 2 mężczyzn wyglądających na około 20-letnich. Kierowca miał jasne, sięgające ramion włosy, a pasażer gęste afro. To zdarzenie miało miejsce dokładnie wtedy, gdy Lori i Wendy wyruszyły z Camp Hill, co potwierdziło jego wiarygodność. Śledczy zaapelowali do mieszkańców, by zgłosili się wszyscy, którzy mogli widzieć podobny pojazd w tej okolicy. Apel dotarł do mieszkańca Brisbane Antoniego Doherty. Tego samego dnia, 6 października 1974 roku, mężczyzna stał zaparkowany przed Oxley Hotel, kiedy usłyszał rozmowę 2 kobiet. Kłóciły się o to, czy powinny przyjąć propozycję podwózki. Z jego opisu wynikało, że była to Lori i Wendy. Niższa z nich, prawdopodobnie Wendy, była niezdecydowana. Wtedy jej przyjaciółka powiedziała stanowczo: ja idę, a ty idziesz, czy nie? Pobiegła do samochodu stojącego obok Antoniego, zielonego Holdena z białym dachem. Na fotelu pasażera siedział młody mężczyzna, około 20 lat, o ciemnych włosach i okrągłej twarzy, z niechlujnym wyglądem i głupkowatym uśmiechem. Drugi mężczyzna w podobnym wieku stał obok Holdena, jakby czekał, aż dziewczyny podejdą i podejmą decyzję. Był opalony, miał ciemne, średniej długości włosy i tatuaż na górnej części ramienia. W końcu niższa z dziewczyn podniosła swój bagaż i poszła za przyjaciółką do tylnego siedzenia Holdena.
Antony obserwował, jak opalony mężczyzna wsiada za kierownicę, a samochód rusza gwałtownie w stronę Ipswich Road, rozrzucając kamyki spod opon. Antony natychmiast zadzwonił na policję, by zgłosić swoje spostrzeżenia. Jednak sierżant, z którym rozmawiał, uznał, że musiał się pomylić. Policjanci byli przekonani, że Lori i Wendy padły ofiarą mordercy z Gold Coast, a więc musiały podróżować w przeciwnym kierunku, na południe autostradą Pacific Highway w stronę Sydney. W rezultacie sierżant zignorował zgłoszenie Antoniego i nie spisał żadnego oświadczenia. Stało się tak mimo tego, że samochód typu Holden był później widziany w pobliżu miejsca, gdzie odnaleziono ciała Lori i Wendy. Lokalny muzyk, który regularnie przejeżdżał Memphis Creek Road w każdą sobotnią noc, zauważył przez kilka tygodni we wrześniu i październiku 1974 roku auto zaparkowane w tym samym miejscu, niedaleko polany, gdzie później znaleziono ciała dziewczyn. Był to jasny Holden Model E z 1964 roku. Oficer Ian Hamilton dobrze znał ten samochód. Przez lata pracy w drogówce kilkakrotnie zatrzymywał podobnego Holdena. Choć był to popularny model, zapamiętał go dzięki charakterystycznym chromowym felgom i temu, że przód auta był obniżony, a tył uniesiony. Wystawił wtedy kilka mandatów za usterki, gdy odkrył, że z tyłu brakowało klamek i korbek do otwierania szyb. Hamilton przekazał detektywom prowadzącym sprawę Wilson i Evans wszystko, co wiedział o tym samochodzie i o ludziach, którymi był kojarzony. Mimo to trop ten donikąd nie doprowadził, a śledztwo utknęło w martwym punkcie na wiele lat. Minęło 9 lat bez żadnych nowych informacji, aż w końcu w październiku 1985 roku odbyło się śledztwo koronera. Nie wezwano żadnych świadków, nie wskazano żadnych podejrzanych. Na podstawie dostępnych faktów koroner mógł jedynie stwierdzić, że Lori Wilson i Wendy Evans zostały zabite w rejonie Memphis Creek przez nieznaną osobę lub osoby. Brat Lori, Eric Wilson, mówił później, że nie potrafi pogodzić się z brakiem odpowiedzi. Trudno zaakceptować, że być może nigdy się nie dowiemy. To coś, co pogłębia się każdego dnia. Z każdym dniem myślę o tym coraz bardziej i to tylko sprawia, że jest gorzej, jeśli w ogóle może być gorzej. 3 lata po posiedzeniu koronera w październiku 1988 roku detektyw Paul Ruch z Wydziału Dochodzeniowego otrzymał informację, że osadzony w Nowej Południowej Walii obciążył 2 mężczyzn w sprawie zabójstwa Wilson Evans. Według tego świadka kilka lat po zabiciu Lori i Wendy pił z 2 znajomymi, gdy pojawił się temat zamordowanych pielęgniarek. Jeden z mężczyzn miał przyznać, że zabrali je na drinka, na co drugi rzekomo odparł: tak, ale stało się coś więcej, przelecieliśmy je i zabiliśmy. Świadek wskazał nazwiska: Donald Lori i Trevor Hilton z Toowoomba. To przyznanie okazało się pudłem. Trevor Hilton siedział w więzieniu w czasie, gdy zabito Lori i Wendy. Mimo to detektyw Ruch nabrał podejrzeń. Poprosił o akta sprawy Wilson Evans i znalazł tam kilka notatek i wycinków prasowych. Żadnych zeznań świadków, żadnych kart przebiegu czynności. Nic. Ruch musiał odtwarzać sprawę z nielicznych papierów i skąpych dowodów rzeczowych. Im więcej się uczył, tym bardziej był zszokowany. Wyznanie więźnia nie było pierwszym razem, gdy nazwiska Hilton i Lori łączono z tymi morderstwami. Rozszerzone rodziny Lori i Hilton były powiązane krwią i małżeństwami. Mieszkały w okolicy Toowoomba od dekad, a niektórzy ich członkowie zyskali ponurą reputację jako przemocowi i niebezpieczni. Lokalna policja dobrze znała kilku z nich z powodu nadużywania alkoholu, przemocy domowej i zatargów z prawem. Po odkryciu szczątków Lori Wilson i Wendy Evans 3 różne osoby sugerowały, aby policja przyjrzała się ekipie Hilton-Lori. Powszechnie wiadomo było, że niektórzy młodzi mężczyźni z tej grupy podwozili nastoletnie dziewczyny dla seksu, za zgodą lub nie.
Posuwali się do tego, by chwytać je z ulicy i wrzucać do bagażnika na tylne siedzenie. Ocalałe opisywały, że z tylnych drzwi usunięto klamki i korbki szyb, by uniemożliwić ucieczkę. Grupa była też znana z alkoholowych libacji w buszu, także w Murphy's Creek. Mimo tych informacji nikt z tych mężczyzn nie został przesłuchany z powodów, których detektyw Rooch nie mógł ustalić. Gdy znaleziono ciało Lori i Wendy, miejscowe małżeństwo zgłosiło dziwne zdarzenia w Toowoomba Ranch na początku października 1974 roku. Brian i Velma wracali ze szpitala, gdzie leżała ich mała córeczka, gdy zauważyli auto zaparkowane na małej zatoczce po lewej stronie. Był to bladozielony Holden z białym dachem. Sądząc po kącie ustawienia, samochód wyglądał tak, jakby gwałtownie zarył hamulcami. Oboje drzwi po prawej stronie było otwarte. Przy tyle auta mężczyzna dusił młodą kobietę, usiłując wepchnąć ją do środka. O jakieś 20 metrów dalej inny mężczyzna ciągnął drugą kobietę w stronę Holdena, wykręcając jej ręce za plecami. Kobieta spojrzała prosto na Briana i Velmę i krzyknęła: „Pomocy! O Boże, pomóżcie mi!” Velma kazała mężowi zatrzymać się. Zwolnił nieco dalej. Spojrzeli wstecz. Na przednim siedzeniu Holdena widzieli dwóch innych mężczyzn i trzecią kobietę. Chcieli pomóc, ale na tylnej kanapie siedziała ich 3-letnia córka i bali się narazić ją i siebie. Sparaliżowani strachem postanowili jechać dalej. Wkrótce minęli budkę telefoniczną, ale uznali, że nie zadzwonią na policję, bo gdyby mężczyźni przejeżdżali, domyśliliby się, co robią. Zamiast tego postanowili pojechać do domu. Następnego ranka Velma zgłosiła zdarzenie znajomemu policjantowi. Funkcjonariusz nie przejął się tym zbytnio, bo nie było doniesień o napaściach poprzedniej nocy ani zgłoszeń o żadnych zaginięciach. Gdy później odkryto ciała Lori i Wendy niedaleko miejsca zajścia, Brian i Velma byli pewni, że widzieli coś istotnego. Zgłosili to temu samemu policjantowi, który sprawdził ich relacje. Podobno karty przyjęć chorej córki nie pokrywały się z rzekomo czasem zabójstw Lori i Wendy, więc ich zeznania wyeliminowano jako potencjalny trop. Detektyw Rooch nie był jednak tego taki pewien. Pokazał parze tabliczkę ze zdjęciami 16 mężczyzn. Mimo upływu lat Brian bez wahania wskazał jedno zdjęcie. Wayne Hilton, znany pod ksywą Boogie. Wayne był znaczącym członkiem klanu Hilton-Lori. Miał 19 lat w czasie zabójstwa Lori i Wendy. Słynął z tego, że wybuchał przemocą, gdy nie szło po jego myśli. Pod siedzeniem kierowcy trzymał łom do opon, którego używał jako broni. Bliscy współpracownicy Wayne'a to Alan Shorty Lori, Alan Annie Lori, Donald Lori, Desmond Hilton, Larry Charles i Jimmy O'Neill. Z powodu zamiłowania do mocnego picia i bijatyk wielu z nich miało zakaz wstępu do każdego pubu w Toowoomba. Inny członek ekipy, Kinji Hunt, nie pił. Był kierowcą wyznaczonym, wożąc ekipę na imprezy i do pubów poza miastem. Z grupą łączono kilka aut. Jedno z nich to właśnie bladozielony Holden z białym dachem. Detektyw Rooch skupił się na jednym z niewielu dowodów rzeczowych ze sceny, na sznurze, którym skrępowano Lori i Wendy. Był dość pospolity, przypominał sznur używany do żaluzji poziomych, ale Rooch miał przeczucie co do jego pochodzenia. Udał się do Darling-Downs Bacon Company w Toowoomba, do zakładu przetwórstwa wieprzowiny, jednego z największych w stanie, zatrudniających wielu mieszkańców. Pokazał pracownikowi sznur i zapytał, czy wygląda znajomo. Ten odparł: tak, podobny sznur używamy w fabryce do wieszania boczku. To było bardzo istotne odkrycie. Wayne Hilton był zatrudniony w tym zakładzie, mniej więcej wtedy, gdy zabito Lori i Wendy. Detektyw Rooch porozmawiał również z innymi mężczyznami, m.in. z Neil, który z przerwami pracował z Wayne'em przez kilka lat. Według Neila pewnego dnia Wayne nagle oznajmił, że będzie musiał odejść z pracy. Zapytany dlaczego, miał powiedzieć: widziałeś zdjęcie naszych samochodów w gazecie? Już są na naszym tropie. Słyszałeś o zamordowanych pielęgniarkach po drugiej stronie pasma? Ja i mój brat to zrobiliśmy.
Neil uznał, że chodzi o brata Trevora, ale zorientował się, że siedział wtedy w więzieniu. Pomyślał więc, że Wayne mówi o jednym z wujów, z którymi był w podobnym wieku i utrzymywał bliskie relacje. Według Neila Wayne dodał, że dziewczynom udało się im na chwilę wyrwać, co sprawiło im sporo kłopotów. Mówił, że boi się wpadki i prosił o radę. Na pytanie, dlaczego to zrobiłeś, miał odpowiedzieć: byłem pijany i wtedy nie miałem żadnych manier. Choć Neil uznał to za dziwaczne, nie uwierzył od razu, nawet gdy Wayne faktycznie rzucił pracę. Neil mówił, że Wayne wspominał o swoim udziale jeszcze kilka razy, ale dopiero po latach zaczął podejrzewać, że faktycznie mówi prawdę. Współtowarzysz Wayne'a, Alan Shorty, również pracował w tej samej fabryce. Shorty kończył 22 lata w dniu zabójstwa Lori i Wendy. Był być może najbardziej brutalny z całej grupy. Wielu się go bało, niektórzy nazywali go psychopatą. Jego przemoc nie miała granic. Uderzał i kopał nawet własną matkę, a ojcu odgryzł kiedyś kawałek ucha w kłótni o kiełbasę. Detektyw Roach odwiedził Alana Shorty'ego w domu i poprosił, by wpadł na posterunek odpowiedzieć na kilka pytań. Nie wspomniał o Lori ani o Wendy. Powiedział, że chodzi o samochód, który Shorty kiedyś posiadał. Shorty zrobił się bardzo nerwowy i niechętnie się zgodził. Tego samego dnia pojawił się na posterunku, trzymając żonę za rękę. Był wyraźnie pobudzony, niemal panikował. Jego zachowanie zupełnie nie pasowało do zastraszającej legendy, którą detektyw o nim usłyszał. Gdy posadzono go w pokoju przesłuchań z dala od żony, wpadł w pełnoobjawowy atak paniki. Ciężko oddychał, piana pojawiła mu się na ustach. Kiedy usłyszał: musimy zadać kilka pytań o twój udział w zabójstwie pielęgniarek, Alan Shorty zerwał się na równe nogi i zaczął ryczeć jak byk. Tak głośno, że inni funkcjonariusze wbiegli do pokoju, by sprawdzić, co się dzieje. Powtarzał w kółko: to nie ja, to nie ja. Jego roztrzęsienie było tak skrajne, że detektyw Roach nie mógł kontynuować. Poprosił, by Shorty wrócił później na formalny wywiad. Zamiast tego Shorty wynajął prawnika, który oznajmił, że klient nie udzieli dalszej odpowiedzi. Wkrótce detektyw Roach został przeniesiony do innego rejonu, co oznaczało, że nie mógł już prowadzić sprawy Wilson Evans. Skompletował więc wszystkie zebrane informacje i zeznania i wysłał je do Wydziału Zabójstw, licząc, że ktoś przejmie pałeczkę. Przez kolejne lata napływały pojedyncze sygnały, ale wszystko znowu utknęło. Nikt nie został aresztowany. Co więcej, nie przesłuchano nawet pozostałych osób z kręgu podejrzeń. Brat Lori, Eric Wilson, spędził dorosłe życie dręczony tą zbrodnią. W 2003 roku napisał książkę o tej sprawie zatytułowaną Echo niemych krzyków. Wzbudziła ona ponowne zainteresowanie i wywarła presję na komendancie policji w Queensland, by wznowić śledztwo. Zadanie powierzono Kerry Jonesowi, byłemu członkowi Wydziału Zabójstw, znanemu z sukcesów w rozwiązywaniu spraw archiwalnych. Po raz pierwszy wszystkie materiały przejrzano jeszcze raz, bardzo dokładnie. Stało się aż nadto jasne, że słabe działania policji, brak zasobów i sprzeczne zeznania przyczyniły się do tego, że sprawcy Lori i Wendy pozostali bezkarni. Zdeterminowany, by dać rodzinom Wilson i Evans zamknięcie tej sprawy, detektyw Johnson przystąpił do ponownych przesłuchań kluczowych świadków i osób z kręgu podejrzeń, składając znane informacje w spójną całość, próbując wypełnić luki. Wyglądało na to, że okoliczności zabójstwa Lori i Wendy były tajemnicą Poliszynela wśród wielu ludzi w Toowoomba. Na przestrzeni lat inni także zgłaszali cenne informacje, obciążając tych samych mężczyzn. Rano po zabójstwie sąsiadka Wayne'a Hiltona widziała, jak wyrywa wykładzinę z tylnej kanapy zielonego Holdena. Zapytany, co robi, odparł: nie wtrącaj się w nie swoje sprawy. Kobieta odeszła, ale nie mogła zapomnieć o tym, co widziała na dywanie. Dużą, brunatno-czerwoną plamę, wyglądającą jak krew. Inny, znajomy grupy, Desmond Hilton, wspominał, że pewnego październikowego poranka 1974 roku Wayne Hilton i Donald Rory
W środku byli Alan Shorty Laurie, Jimmy O'Neill, Larry Charles i Allen Angie Laurie. Powiedzieli, że, tutaj cytat, zafundowali 2 dziewczynom lanie na dole pasma. Według Desmonta Shorty chełpił się i pokazywał, jak kopali i deptali dziewczyny. Desmond twierdził, że mężczyźni zaproponowali mu piwo w zamian za umycie auta. Zgodził się, bo bał się odmówić. Na tylnej kanapie był jasny rozmaz krwi, jakby ktoś ranny został po niej przeciągnięty. Według Desmonta Wayne Hilton i Donald Laurie pojechali z powrotem w okolice pasma, by sprawdzić dziewczyny. Gdy wrócili, mieli krew na rękach. Dopiero po latach, gdy Desmond dowiedział się o morderstwach Laurie i Wendy, zrozumiał, że mówili właśnie o pielęgniarkach. Donald Laurie od tamtej pory wydawał się przerażony i dopiero teraz nabrało sensu jego zeznanie, że zabrał pierścionek jednej z dziewczyn, który potem sprzedał za piwo w lokalnym klubie. Po latach, będąc chory w szpitalu, Donald Laurie miał powiedzieć koledze: zabiliśmy te pielęgniarki, byłem tam, ale ja tego nie zrobiłem. Według świadka Donald wprost obciążył Wayne'a Hiltona, Angie Laurie i Shorty'ego Laurie, ale dodał też, że brały w tym udział 3 lub 4 samochody pełne ludzi. Zapytany, dlaczego nie poszedł na policję, Donald miał odpowiedzieć, że tamci by go zabili, gdyby cokolwiek powiedział. Inny znajomy widział kiedyś członka gangu, Larry Charlesa, płaczącego, co zupełnie do niego nie pasowało. Gdy zapytał, co się stało, Larry miał odrzec: dziś mijają 2 lata, odkąd te dziewczyny zostały zabite. Następnie Larry rzekomo przyznał, że razem z Wayne'em Hiltonem, Shortym Laurie, Donaldem Laurie i Jimmy O'Neillem zabrali na podwózkę Laurie Wilson i Wendy Evans. Zawieźli kobiety w Bush, gdzie po chwili przyjechali też Annie Laurie, Desmond Hilton i kilku innych znajomych. Cała grupa, z wyłączeniem Larego, na zmianę gwałciła i biła kobiety. Następnego ranka Wayne Hilton i Shorty Laurie podnieśli grube gałęzie i, jak powiedział świadek, tłukli dziewczyny bez opamiętania, aż przestały się ruszać. Wielu ludzi wiedziało o tym, co się stało, ale strach przed zemstą sprawiał, że nikt nie odważył się mówić. Z drugiej strony policja też zawodziła na całej linii. Już w 1974 roku, w tym samym czasie, inna 19-letnia dziewczyna przyjęła podwózkę od Shorty'ego i jego kolegi. Zamiast odwieźć ją do domu, zatrzymali się na poboczu i na zmianę ją zgwałcili. Dziewczyna poszła na policję, została przebadana przez lekarza, ale później nikt z nią już nigdy się nie kontaktował. Bała się wracać na komisariat. Była to tylko jedna z wielu podobnych historii. Zarzutów o przemoc seksualną wobec członków tej samej grupy, które nigdy nie zostały wyjaśnione ani ukarane. Detektyw inspektor Kerry Johnson, który prowadził wznowione śledztwo po latach, był wstrząśnięty tym, czego się dowiedział. Nie tylko tym, że sprawcy mogli działać bezkarnie, ale też tym, że byli ludzie, którzy na własne oczy widzieli napad na Laurie i Wendy, gdy wszystko się działo, a mimo to nikt nie zareagował. Policja nigdy nie dotarła później do tych świadków. Była niedziela 6 października 1974 roku. Małżeństwo Neil i Jolsin jechało w dół krętej drogi przez Toowoomba Ranch, gdy jedno z ich dzieci nagle dostało choroby lokomocyjnej. Zatrzymali więc się na małej zatoczce, by dziecko mogło złapać oddech. Na poboczu stały już 2 samochody. Przy drodze leżały porzucane ubrania. Wyglądało to tak, jakby przed chwilą doszło do kolizji. 2 mężczyzn prowadziło młodą kobietę w stronę czarnego Forda Falcona, jakby chcieli jej pomóc. Jeden z nich był chudy, mizerny, ubrany cały na biało. Tak, jakby pracował w firmie dezynfekcyjnej i nosił służbowy biały uniform. Kiedy kobieta odwróciła się w stronę Neila i Jesselyn, małżeństwo zrozumiało, że nikt jej nie pomaga. Przeciwnie, była wpychana do samochodu. W drugim aucie, jasnym Holdenie, na tylnej kanapie szarpała się druga młoda kobieta. Z ciemnowłosym mężczyzną w wieku 20 kilku lat walczyła o wolność. Pochylała się do przodu, krzycząc o pomoc.
Obok samochodu krążył jeszcze inny mężczyzna, nerwowo trzymając się za głowę. Neil i Jocelyn byli przerażeni. Nie wiedzieli, co robić. Z duszą na ramieniu ruszyli dalej, tłumacząc sobie, że to może tylko kłótnia między parą. Postanowili poczekać. Jeśli w wiadomościach pojawi się informacja o jakimś wypadku, wtedy zareagują. Kilka godzin później o zmierzchu tą samą drogą zjeżdżało inne małżeństwo – Vivienne i Rose. Zauważyli auto zatrzymane po lewej stronie. Na masce leżał mężczyzna i młoda kobieta. Na pierwszy rzut oka wyglądali jak para w objęciach. To miejsce wydawało się dziwne na romantyczne uniesienia, ale po chwili Vivienne i Rose zorientowali się, że to nie była czułość. Mężczyzna trzymał kobietę siłą, a ona próbowała się wyrwać. W tym momencie inna kobieta wybiegła na jezdnię, krzycząc przerażona. Tuż za nią biegł ciemnowłosy mężczyzna o przeciętnej posturze. Vivienne instynktownie zaczął hamować, a Rose spojrzała na troje ich małych dzieci na tylnej kanapie i błagała, by jechał dalej. Kiedy dotarli do najbliższego komisariatu, opowiedzieli o tym, co widzieli. Policjant dyżurny zapewnił, że powiadomił jednostkę w Toowoomba, aby wysłali patrol w dół pasma. Vivienne i Rose nigdy nie dowiedzieli się, czy ktokolwiek rzeczywiście tam pojechał. Kiedy kilka miesięcy później odnaleziono ciało Lorraine Wilson i Wendy Evans, Rose ponownie zadzwoniła na policję. Zrobiła to jeszcze raz w 1989 roku po emisji programu Australian Most Wanted. Nikt nigdy nie poprosił nawet o jej numer telefonu. Nie spisano żadnego protokołu ani nie przyjęto żadnego zeznania. Tego samego tygodnia w małym domu położonym w górach Toowoomba Range Norma przygotowywała kolację, gdy usłyszała panikę za drzwiami. Z tyłu domu stała młoda kobieta o jasnobrązowych włosach. Była roztrzęsiona i błagała o pomoc. Powiedziała, że była na imprezie z grupą ludzi, od których teraz ucieka. Wyrwała się z ich samochodu i potrzebuje bezpiecznego miejsca, by się ukryć. Norma była w szoku. Powiedziała, że jej mąż zaraz wróci i że może zaczekać w środku i wtedy razem coś wymyślą. Kobieta jednak była coraz bardziej spanikowana. Powiedziała, że nie może zostać, bo tamci trzymają jej przyjaciółkę i że zabiją ją, jeśli nie wróci. Norma zaproponowała, żeby uciekła przez ogród tylną stroną. Kobieta odparła: i tak mnie znajdą. Gdy Norma zaoferowała, że zadzwoni na policję, ta odpowiedziała: lepiej już pójdę. Kilka minut później Norma wróciła do kuchni i wtedy usłyszała krzyk rozdzierający ciszę. Podbiegła do okna. Na podjeździe stał samochód, silnik pracował cicho. Na zewnątrz przy drzwiach mężczyzna z długimi, ciemnymi, falującymi włosami ciągnął tę samą kobietę, która przed chwilą była w domu. Uderzył ją w twarz i wepchnął na tylne siedzenie. W środku była też druga kobieta, która szarpała się z innym mężczyzną i próbowała uciec. W tej samej chwili na podjazd wjechał mąż Normy. Zobaczył scenę, wbiegł do środka i zapytał żonę, co się dzieje. Kiedy mu opowiedziała, odparł: pewnie to jakaś domowa kłótnia. Wrócili do okna, żeby zobaczyć, co się dzieje, ale samochodu i ludzi już nie było. 2 tygodnie później Norma przeglądała gazetę. Zatrzymała wzrok na zdjęciach Lori Wilson i Wendy Evans i zamarła. Rozpoznała Lori jako kobietę, która pukała do jej drzwi, a Wendy jako tę, którą widziała na tylnym siedzeniu samochodów. Chciała zadzwonić na policję, ale mąż kategorycznie zabronił jej się mieszać. Kiedy kilka miesięcy później odnaleziono ciała obu kobiet, Norma powiedziała o wszystkim swoim rodzicom. Oni również uznali, że powinna nie wtrącać się w nie swoje sprawy. Ale tamten krzyk, pełen paniki, bólu i strachu, pozostał z nią na zawsze. Prześladował ją przez lata, aż do 1989 roku, gdy w telewizji pokazano reportaż o sprawie. Nie mogąc już dłużej żyć z tym ciężarem, Norma w końcu zdecydowała się skontaktować z policją. Pokazano jej zdjęcia Lori i Wendy. Potwierdziła ich tożsamość. To były te same dziewczyny, które widziała tamtego wieczoru. Nie wiadomo jednak, czy śledczy zrobili cokolwiek więcej z tą informacją.
Kiedy Eric Wilson usłyszał o tej relacji, był zdruzgotany. Powiedział później: moja siostra stanęła przed kobietą w wieku jej matki. Szukała u niej ochrony, rady, wsparcia, matczynego ciepła. Zamiast tego nie dostała nic. Została sama. Mówi się, że zło istnieje wtedy, gdy dobrzy ludzie nic nie robią. Jakże te słowa są prawdziwe. Przez niemal 40 lat rodzina Lori próbowała żyć dalej, ale brak odpowiedzi sprawiał, że nie mogli zaznać spokoju. W 2012 roku ojciec Lori cierpiał już na demencję. Jej brat Eric postanowił walczyć nie tylko dla siebie, lecz także dla swoich starzejących się rodziców. Zebrane przez lata nowe informacje sprawiły, że rodzina Wilson zaczęła domagać się ponownego śledztwa i nowego dochodzenia koronera. Matka Lori, Betty, napisała do koronera list. Do dziś nikt nie poniósł odpowiedzialności za morderstwo mojej córki Lori i jej przyjaciółki Wendy. Dla mnie, mojej rodziny i całej opinii publicznej ważne jest, by sprawcy zostali nazwani po imieniu, by zostali pociągnięci do odpowiedzialności w imię sprawiedliwości i historii. Chcę, aby wszystkie nowe dowody zostały ujawnione, by każdy mógł je zobaczyć. Pragnę zaznać spokoju i proszę w imieniu dziewczyn, które już nie mogą zabrać głosu, i w imieniu własnym o ponowne otwarcie sprawy. 3 dni po wysłaniu listu Betty pracowała sama w ogrodzie. Poślizgnęła się i przecięła sobie tętnicę. Próbowała dojść do domu, ale straciła zbyt dużo krwi. Zmarła, nigdy nie doczekawszy sprawiedliwości dla swojej córki. Jej prośba o ponowne śledztwo została początkowo odrzucona, co wywołało oburzenie opinii publicznej. Media ruszyły z kampanią, wspierając Erica Wilsona, a sprawa znów trafiła na pierwsze strony gazet. Pod naporem presji społecznej koroner ustąpił. Zdecydowano, że odbędzie się nowe dochodzenie, którego celem będzie ustalenie, czy istnieje wystarczająco dużo dowodów, by postawić kogokolwiek przed sądem. Do tego czasu świadków już nie brakowało. Jedni widzieli Rory i Wendy, gdy wsiadały do samochodu. Inni, gdy próbowały uciec przed napastnikami. Byli też tacy, którzy słyszeli wyznania winy lub groźne przechwałki od członków grupy Hilton Lori. Problem polegał na tym, że zeznania pełne były sprzeczności. Niektórzy opisywali samochód jako Holden AJ, inni jako A.H. Holden. Oba modele były do siebie bardzo podobne. Różniły się także opisy mężczyzn, ich wzrost, kolor włosów, ubranie. Trudno było ustalić, kto dokładnie brał udział w zbrodni i w jakim stopniu. Zarządzono pełen przegląd dowodów kryminalistycznych, ale okazało się, że z biegiem lat wiele materiałów zaginęło. Próbowano zbadać sznur, którym skrępowano ofiary, w nadziei, że uda się wyodrębnić DNA sprawcy, lecz testy dały wynik negatywny. Część dowodów zutylizowano w 2010 roku, a inne po prostu przepadły. Wśród zaginionych przedmiotów były także srebrny sygnet z zielonym kamieniem, znaleziony niegdyś na miejscu zbrodni. Wayne Boogie Hilton nosił podobny pierścień. Z powodu zaginięcia oryginału nie można było go pokazać publicznie, by ktoś rozpoznał właściciela. Rodzina, do których należeli podejrzani, w latach 70. posiadała jasnozielonego Holdena z białym dachem. Wrak tego auta odnaleziono i przebadano. W środku wciąż dało się wykryć ślady krwi, ale po tylu latach nie nadawały się już do identyfikacji. Jednak jedno zwróciło uwagę śledczych. Tylne drzwi nie miały klamek ani korbek do okien. Nowe dochodzenie rozpoczęto w Toowoomba w kwietniu 2013 roku. Po raz pierwszy publicznie nazwano 7 głównych podejrzanych. Wayne Boogie Hilton, Donald Lori, Alan Shorty Lori, Angie Lori, Desmond Hilton, Jimmy O'Neill i Larry Charles. Kingsley Hand, kierowca gangu, został uznany za osobę podejrzaną, choć nie wymieniono go wśród głównych sprawców. W trakcie kilku dni przesłuchań zeznawały dziesiątki świadków, jedni wiarygodni, inni mniej. Niektórzy z rodziny Lori nawet twierdzili, że widzieli morderstwo na własne oczy, gdy mieli zaledwie 10 lat. Wielu jednak wycofało wcześniejsze zeznania albo zmieniło wersję wydarzeń. Podejrzani z kolei zaprzeczali wszystkiemu. Atmosfera na sali sądowej zmieniała się.
Gdy na świadka wezwano kobietę o nazwisku Kim Sandercock, to miała być przełomowa chwila. W 1984 roku, 10 lat po zbrodni, Kim przechodziła trudny okres w życiu. Pewnego dnia weszła do pubu Crown Hotel w Toowoomba, by odpocząć i zebrać myśli. Usiadła z drinkiem przy stoliku, gdy obca kobieta podeszła do niej i przedstawiła się jako Ellen. Zaczęły rozmawiać, początkowo o błahostkach. Po chwili Ellen, wyraźnie już pijana, zapytała cicho: czy zdarzyło ci się kiedyś nosić w sobie tajemnicę, której nie możesz nikomu wyjawić? Kim wyczuła, że kobieta chce się z czegoś zwierzyć, więc pozwoliła jej mówić. Nie była jednak przygotowana na to, co usłyszała. Ellen powiedziała, że była obecna, gdy Lori i Wendy zostały zamordowane i że ma dość ukrywania tej tajemnicy. Twierdziła, że jechała Holdenem z 1963 roku z 2 mężczyznami, gdy ci postanowili zabrać na stopa 2 pielęgniarki. Mieli nadzieję, że uda się je uwieść, ale gdy dziewczyny odrzuciły ich propozycje, nazwali je dziwkami, które tylko drażnią facetów. Postanowili dać im nauczkę. Planowali wywieźć je w odludne miejsce i zgwałcić, lecz sytuacja wymknęła się spod kontroli. Jedna z kobiet siedziała na przednim siedzeniu, a kierowca zaczął ją bić i ciągnąć za włosy. Drugi mężczyzna z tylnego siedzenia sięgnął po metalowy pręt i uderzył ją w głowę. Krew rozbryzgła się po wnętrzu auta. Było jasne, że nie żyje. Druga pielęgniarka krzyczała w histerii. Mężczyźni wpadli w panikę. Zdecydowali, że muszą pozbyć się także jej. Zatrzymali się w odludnym miejscu w Murphy's Creek, gdzie wyrzucili ciało pierwszej ofiary. Druga wykorzystała moment, wyskoczyła z auta i zaczęła uciekać, lecz mężczyźni dogonili ją i pobili na śmierć, po czym położyli jej ciało obok przyjaciółki. Kiedy Ellen skończyła opowiadać, Kim była sparaliżowana strachem. Wstała, chciała odejść, ale Ellen złapała ją za ramię i powiedziała ostrym tonem: jeśli komukolwiek powiesz o tym, co usłyszałaś, skończysz jak one. Kim milczała przez 5 lat. W końcu, dręczona sumieniem, poszła na policję. Nie pamiętała już dobrze, jak wyglądała Ellen, ale doskonale pamiętała każdy szczegół opowieści, łącznie z imionami 2 mężczyzn, Shorty Lori i jeden z braci Hamiltonów. W chwili, gdy Kim zeznawała w 2013 roku, była już na wózku inwalidzkim, podłączona do kroplówki z morfiną po poważnym urazie kręgosłupa. Silne leki osłabiały jej pamięć. Twierdziła, że niczego nie pamięta o tamtej rozmowie z Ellen, ani o zbrodni, którą opisała policji. Sąd jej nie uwierzył. Uznał, że bardziej prawdopodobne jest, iż Kim nie wymyśliła tej historii, lecz próbowała się ukryć, że to ona sama była świadkiem morderstwa i po latach szukała sposobu, by się oczyścić z winy. Tę hipotezę potwierdzało zeznanie innej pary, Briana i Welmy, którzy utrzymywali, że w samochodzie z Lori i Wendy była trzecia kobieta. Istniała też inna możliwość, że ktoś bliski Kim Sandercock był w to zamieszany i opowiadał jej tę historię tyle razy, że zapamiętała ją w najdrobniejszych szczegółach. Te scenariusze przedstawiono Kim w sądzie. Kim stanowczo zaprzeczyła, że była na miejscu ataku na Lori i Wendy albo że posiada jakąkolwiek wiedzę z pierwszej ręki. Koroner wyjaśnił, że może otrzymać immunitet, jeśli powie wszystko, co wie. Kim odpowiedziała tylko: nie pamiętam, zrozumcie, po prostu ja tego nie pamiętam. W czerwcu 2013 roku koroner ogłosił swoje ustalenia. Uznał, że najbardziej wiarygodne zeznanie złożyła Kim Sandercock. Szczegóły podane przez Kim dokładnie pokrywały się ze stanem miejsca zbrodni. Wynikało z nich, że Lori została zabita pojedynczym uderzeniem w głowę, po czym sprawcy wpadli w szał i zaczęli bić Wendy, która próbowała uciec. Koroner stwierdził, że Kim najpewniej była obecna przy popełnieniu zbrodni albo pozostawała blisko związana z kimś, kto był na miejscu. Za wiarygodne uznał też rzekome wyznanie Wayne'a Hiltona złożone dawnemu koledze z pracy. Fakt, że wielu świadków zignorowało krzyki Lorraine i Wendy, koroner wyjaśnił efektem widza.
Im więcej świadków, tym mniejsza szansa, że ktokolwiek zareaguje. Wraz z biernością tych ludzi przepadła ostatnia szansa na ratunek dla dziewcząt. I dodał: życie dwóch wspaniałych młodych kobiet i szczęście ich rodzin zostały roztrzaskane przez nieprowokowany, brutalny atak, dokonany dla zaspokojenia spaczonej seksualnej przemocy przez nikczemną bandę zbirów. Cierpienie rodzin potęgowały lata niewiedzy. Odnosząc się do 7 oskarżonych osób, koroner zaznaczył, że w latach 70. uchodzili bez kary za swoje nałogowe napaści seksualne z powodu obwiniania ofiar i strachu wśród kobiet, które bały się zgłaszać przestępstwa na policję. Podsumował: najprawdopodobniej Lori Wilson i Wendy Evans trafiły na to cuchnące środowisko zwyrodnialców i zostały przez nich zabite. Z pewnością zostały uprowadzone i zamordowane przez więcej niż jedną osobę. Lecz tożsamości sprawców nie da się dziś ustalić z wystarczającą pewnością. Z jednym wyjątkiem: Wayne Hamilton. Dowody obciążające go w sprawie śmierci obu kobiet spełniają standard wymagany dla ustalenia koronera. Kiedy to stwierdzono, Wayne Hilton nie żył już od 27 lat. Zginął w wypadku samochodowym w 1986 roku. Nie mógł więc stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Wobec jego współpracowników koroner przyznał, że brakuje dowodów, by postawić ich przed sądem. Na tym dochodzenie zamknięto. Do czasu dochodzenia koronera w 2013 roku 3 członków gangu Hilton Lori już nie żyło. Alan Shorty Lori zginął w wypadku w 2001 roku. Larry Charles popełnił samobójstwo w 1993, a Donald Lori zmarł w 1994 na chorobę przewlekłą. Według jednego ze znajomych Donald na łożu śmierci przyznał: zabiliśmy te pielęgniarki, byłem tam, ale ja tego nie zrobiłem. Znajomy zgłosił to policji, ale nikt nie podjął żadnych działań. Ci, którzy wciąż żyli, czyli Desmond Hilton, Jimmy O'Neill, Alan Lori, mieli wtedy ponad 60 lat. W trakcie przesłuchań przed koronerem byli ostrożni, wymijający i nerwowi. Desmond został ostrzeżony, że może usłyszeć zarzut pomagania po fakcie, z czyszczeniem samochodu, w którym znaleziono ślady krwi po tym, jak koledzy mówili, że dali nauczkę 2 dziewczynom. Zapytany o tę historię stwierdził, że niczego takiego nie pamięta. Na sali każdy z mężczyzn udawał, że nie zna pozostałych. Twierdzili, że nigdy nie byli przyjaciółmi i nie spędzali razem czasu w latach 70. Tymczasem jeszcze w 1976 roku oficer Ian Hamilton z policji w Toowoomba spotkał się z detektywami prowadzącymi sprawę Wilson Evans, żeby przekazać im wszystko, co wiedział o zielonym Holdenie i o mężczyźnie z gangu Hilton Lori. Dopiero podczas dochodzenia w 2013 roku dowiedział się, że z tego spotkania nigdy nie sporządzono żadnego raportu. W rozmowie z gazetą The Courier Mail powiedział: nie mam wątpliwości, że gdyby wtedy ruszono tym tropem, sprawa zostałaby rozwiązana błyskawicznie. Sprawcy mieliby pełne portki ze strachu i ktoś na pewno by sypnął. Może nie złapaliby wszystkich, ale ktoś z nich stanąłby przed sądem na pewno. Choć rodzina Lori i Wendy były rozczarowane, że nikt nie został skazany, cieszyły się, że po tylu latach został ktoś wskazany jako winny, a reszta została publicznie nazwana i napiętnowana. Po zakończeniu rozprawy kuzynka Lori powiedziała dziennikarzom: nie sądzę, żeby teraz mogli spokojnie chodzić po ulicy. Nazwanie ich po imieniu to najlepsze, co mogliśmy tu osiągnąć. Brat Lori, Eric, dodał: góra strachu, którą przez lata nosiłem na ramionach, może teraz wreszcie z nich opaść. Eric wystąpił później do miasta z prośbą o zgodę na tablicę pamiątkową w parku ku pamięci Lori i Wendy. Po długich rozmowach urzędnicy odmówili. Eric skomentował to w gorzkich słowach: to była idealna okazja, by choć w symboliczny sposób naprawić przeszłość, uhonorować nie tylko dziewczyny, ale i całą społeczność, która przez 40 lat żyła w strachu. Na tablicy miało widnieć zdanie:
Strach i zastraszenie nie mogą już nigdy uciszyć społeczności. Tymczasem tak zwany seryjny morderca autostopowiczek z południowego Queensland, odpowiedzialny prawdopodobnie za śmierć Michelle Reilly, Gabrielle Jenkins, Robin Martram, Anity Cunningham, Margaret Rosurm, nigdy nie został schwytany. Śledczy nie wierzą, by gang Hilton Laurie miał z tymi zabójstwami cokolwiek wspólnego. Pozostaje jedynie nadzieja, że nowoczesne testy DNA oparte na genealogii kiedyś doprowadzą do odkrycia prawdziwego sprawcy lub sprawców. Tablicę pamięci poświęconą Lori Wilson i Wendy Evans zainstalowano ostatecznie na terenie szpitala St. George Hospital w Sydney, gdzie obie pracowały jako stażystki pielęgniarstwa. To okrutna ironia losu. Matka Lori, Betty, często mówiła, że jej córka chciała pracować w psychiatrii, by pomagać ludziom z zaburzeniami emocji i przemocy. Wygląda na to, powiedziała kiedyś, że ci, którym Lori najbardziej chciała pomóc, w końcu ją zabili. Czas nie zawsze przynosi ukojenie. Są historie, które mimo upływu lat nie cichną, bo w ich centrum leży coś więcej niż zbrodnia. Leży pytanie o to, jak to możliwe, że tylu ludzi milczało. W tamten październikowy wieczór ktoś wołał o pomoc. Krzyki niosły się po górach, odbijały się od skał i drzew, aż w końcu zamilkły. Nie dlatego, że nikt ich nie słyszał, ale dlatego, że nikt nie odważył się podejść bliżej. Dziś wiemy, że Lori Wilson i Wendy Evans nie zginęły tylko z rąk swoich oprawców. Zginęły też przez obojętność, strach i milczenie tych, którzy mogli coś zrobić, a nie zrobili nic. Ich śmierć to echo, które powraca z każdym pokoleniem, bo zawsze znajdą się tacy, którzy odwrócą wzrok i tacy, którzy posłuchają, lecz nie zareagują. Ale są też ci, którzy pamiętają, ci, którzy nie pozwolą, by ich imiona zniknęły w ciszy. Lori i Wendy. Dwie młode kobiety, które chciały pomagać innym i które zapłaciły najwyższą cenę za cudze okrucieństwo i cudze milczenie. To była sprawa Lori Wilson i Wendy Evans. Jedna z tych historii, które pokazują, jak cienka granica dzieli strach od milczenia, a milczenie od zła. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Kolejna historia już wkrótce w podcaście Kryminalne Opowieści.